Konkurs chopinowski różni się od innych konkursów tym, że jest to konkurs, w którym są zawarte dzieła jedynie jednego kompozytora, czyli Fryderyka Chopina. Nie ma chyba drugiego takiego konkursu na świecie o takiej randze. Jest to oczywiście jeden z najstarszych, jeżeli nie najstarszy konkurs pianistyczny świata. To też prestiż i ta presja pewnego rodzaju, która jest wywierana na uczestnikach przez całą historię konkursu, przez wszystkich laureatów, którzy bardzo często stawali się na dziesięciolecia gwiazdami scen. Stawia go naprawdę bardzo wysoko, jeżeli nie najwyżej, ponad wszystkimi innymi konkursami. Stąd też myślę, że konkurs chopinowski jest jedyny w swoim rodzaju, nie ma takiego drugiego konkursu. Decyzja nie była do końca moja, ponieważ to najczęściej, tak jak każde dziecko, właściwie mówię najczęściej, bo może są tacy, którzy sami siadają do instrumentów. Niemniej mnie na fortepian zapisała mama i to właściwie była jej decyzja. No i początki oczywiście były trudne. Mi się zupełnie nie podobało ćwiczenie na fortepianie i to, że muszę poświęcać jakiś czas codziennie na pewnego rodzaju ciężką pracę jednak, bo to nie jest lekka sprawa. Jednak z czasem, kiedy stawałem się trochę bardziej dojrzały i zauważyłem to, że daje mi satysfakcję to, że mogę wyjść na scenę i ludziom się podoba to, co robię, stwierdziłem, że to jest właśnie to i to chciałbym robić w życiu i poświęcić się w całości. Także dlatego jestem tutaj i gram na tym fortepianie nadal. Myślę, że najtrudniejsze w życiu pianisty, jak i każdego muzyka, czy to skrzypka, wioloncelisty, czy jakiegokolwiek innego instrumentu, jest to, że często jesteśmy sami. I ta samotność artysty, zresztą nie tylko muzyków, bo czy to aktorów, malarzy, czy jakiegokolwiek innego artysty, ta samotność wiąże się z wieloma godzinami udoskonalenia swojego warsztatu. W naszym przypadku to siedzenie przy instrumencie. To są pewnego rodzaju wyrzeczenia, które często inni ludzie nie rozumieją, że instrument musi stać się i ta muzyka, którą my tworzymy, musi stać się rzeczą najważniejszą. Często prowadzi to do wielu prywatnych nieszczęść prawdopodobnie w życiu. Niemniej chyba tylko i wyłącznie takie całkowite poświęcenie się jednej sprawie daje możliwość osiągnięcia sukcesu i myślę, że to jest właśnie trudne. Pozwolenie sobie na taką taki trochę egoizm moim zdaniem w tym, co się robi. Myślę, że w 3 słowach określając swój występ tutaj na konkursie, byłoby to, idąc po kolei, na początku duże nerwy, następnie satysfakcja z gry, z tego, że mogę tam być, a następnie po prostu pewnego rodzaju szczęście, że jestem tutaj, że zagrałem, że myślę, że było zupełnie dobrze i tak, tyle.